Dzień dobry, mam na imię Robert, witam Was na moim kanale. Dzisiaj cofniemy się nieco w czasie do lat 70., 80. ubiegłego wieku, a to za sprawą tej brzytwy, którą podarował mi kolega Mintus. To jest brzytwa Wapienica, zamknięta w takim pudełku plastikowym. Brzytwa, oczywiście otwieramy pudełko, w stanie NOS z papierami. Spójrzcie, tutaj są jeszcze papiery do niej. Przyjechała do mnie zawinięta oryginalnie po produkcji w fabryce w folię, pergaminowy papier. Wygląda tak. To jest wapienica specjalna, o czym świadczy tutaj wybicie na puncy. Widzicie? Fabryka samochodów małolitrażowych odpowiada za produkcję tej brzytwy. Szlif, jedna druga. Brzytwa prościutka. Ząbki od strony, tutaj od strony dolnej na szyjce. Na górze nie ma nic, jest gładka. Tak wygląda. Rozmiar 5/8. Taki szlif, jedna druga. Okładki to jest wypraska. Podejrzewam, że to jest winyl. Są elastyczne. Winyl. W tamtych czasach również był popularny. Miał szerokie zastosowanie. Tak wygląda nity z miedzianego drutu. Prosta konstrukcja. Wapienica specjalna. Ja ją ostrzyłem, ponieważ niecała długość krawędzi tnącej była ostra i w ostrzeniu ta brzytwa jest mega twarda. Bardzo twarda stal. Być może to, przed goleniem, może to świadczy o tym, że to jest tak opisana jako brzytwa specjalna. Jeszcze trochę. Ogolę się dzisiaj mydłem zrobionym przez Michała, Mokasyn 86. Mydło zrobione dla kolegi Mintus, dla tego kolegi, który podarował mi właśnie tą wapienicę, za co bardzo dziękuję. Olejek na bok. Brzytwa. Olejek się wchłonął całkowicie. Brzytwa wyprodukowana w 70., na przełomie 70., 80. lat ubiegłego wieku. W Polsce, polska produkcja. A tutaj jest mydło, które zrobił Michał. Z taką ciekawą grafiką dla kolegi, którego nick jest tutaj. Mintus by Mokasyn 86. Tak wygląda. A zapach jest ciekawy. Konsystencja tego typu krop. Zapach, kochani, to jest czekolada deserowa i skórka pomarańczy. Jak odkręciłem wieczko, to właśnie uderzył mnie specyficzny zapach. Fajny zapach deserowej, mlecznej takiej czekolady. Tak wygląda. I ogolę się właśnie tą brzytwą z przyjemnością dzisiaj. Po goleniu będzie pasujący zapach Clubman Classic Vanilla. Pędzelek, który użyję dzisiaj do golenia. Semoż. Mydło już mam w misce od pani Wioli. Dodaję odrobinę wody. Tak więc taka historyczna brzytwa. Brzytwa po wyprodukowaniu została zapakowana i w tym stanie przez pół wieku przeleżała gdzieś na półce w magazynie. To jest pierwsze jej użycie od
ponad pół wieku. Podejrzewam, że od ponad 50 lat, więc jest to moja rówieśniczka. Mydło rozprowadza się i serce od pani Wioli z ceramiki. Jak powiedziałem, brzytwę w trakcie ostrzenia słyszałem na kamieniu. Twardość stali da się tak z grubsza rozpoznać właśnie po dźwięku, jaki wydaje w czasie ostrzenia. Ta brzytwa, wapienica specjalna, dzwoniła na kamieniu naprawdę mocno, metalicznym dźwiękiem. To nie był taki dźwięk głuchy. To był dobrze wyczuwalny, dźwięczący odgłos. Proszę bardzo. Czekolada z pomarańczą. Prosty, przyjemny zapach. O, i już. I pięknie, ładnie, pięknie, jak mawia mój szef. Ale wcale nie jest ładnie, pięknie. Dla niego nigdy. Dobra, zostawmy sprawy zawodowe. Teraz jest czas na to, żeby się zrelaksować. Pierwsze golenie, pierwsze użycie brzytwy od czasu wyprodukowania. O, piana treściwa. Zapach czekolady i skórki pomarańczowej. Ja taką czekoladę lubię, ale gorzką. Za słodką czekoladą deserową nie przepadam. Za to gorzką czekoladę bardzo lubię. Baw się. Trzeba dobrze przygotować zaraz przed goleniem. Zrobiłem od razu mokrą pianę. I bardzo dobrze, bo duża ilość wody fajnie przyczyni się do tego, że zaraz będzie zmiękczony, nawilżony konkretnie. Ok. Ochlapałem się w kilku miejscach. Zobaczmy, jak brzytwa, która ma ponad pół wieku, goli, pierwsze użycie, wapienica specjalna. Proszę, odbija się w puncy. Tutaj cylindry są satynowe. Ja tu jeszcze ją dopracowałem, okładki i cylindry troszeczkę dopolerowałem. Tutaj jest lustro, a tutaj jest satyna. Takie buty. Golimy się. Okładki lekkie. Przewaga jest w stronę blanku. Blank, jak już Wam pokazałem. Jedna, druga. Lecimy. Goleniem pierwsze użycie. Polska brzytwa, obecnie nieprodukowane. A szkoda.
szlif. Jedna, druga trochę bardziej słyszalny w stosunku do prawie klina. Pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków goliłem się brzytwą Wisła. Tam był szlif klin, a tutaj jest szlif jedna, druga. Tak ją słychać. Bardzo przyjemna brzytwa. Jak widzę, jak czuję. A mydło, które zrobił Michał, fajnie zmiękcza zarost mimo niezbyt obfitej piany, ale spójrzcie, że ta piana jest dobrze nawilżona. Dlaczego warto golić się brzytwą? Ano dlatego, że wbrew pozorom nie jest urazowa. Daje bardzo dokładne golenie. Już za pierwszym przejściem policzki są bardzo gładkie. No i powierzchnia robocza, długość krawędzi tnącej jest długa. I tak golili się nasi dziadkowie, ojcowie. To niektórych z nas narzędzia się sprawdzały. Potem przyszła technologia, plastik, fantastik i mieliśmy właśnie plastikowe, jednorazowe, wieloostrzowe maszynki, które są dalej w użyciu, ale z tego co obserwuję, to coraz więcej facetów sięga po to. Zaczepiłem. Bardzo ostra brzytwa. I do tego zarost ścina z taką łatwością. Tutaj jest blank jest dosyć sztywny ze względu na ten szlif, na ten grubszy szlif. To nie jest drążenie 1:1, tylko to jest 1/2. Proszę bardzo. Mydełko, piana jest tutaj w węźle. Wszystko weszło w węzeł tego pędzelka. Wapienica specjalna. Kosztowała 1650 zł. Tu w papierach, które wam pokazałem, była cena. Była pokazana cena, więc podejrzewam, że to jest przełom 70., 80. lat. Już jest bardzo ładnie. Mydło mnie nie szczypie. To jest golenie właśnie brzytwą, przyjaciele.
Tutaj już muszę wypłukać palce. Brzytwa leciutka. Dla początkujących jak najbardziej do użycia, dlatego że blank jest sztywny i osobie, która chciałaby się nauczyć golenia brzytwą, łatwiej opanować, jest większa możliwość opanowania brzytwy z tego względu, że blank nie wibruje, jest sztywny ze względu na swoją grubość. O, proszę. Drugie przejście zaliczone. Mydło zmiękcza zaraz fajnie. Ładnie pachnie. Kulinarnie. Czekoladą. O, nawilżenie jest bardzo dobre. Trzecie przejście, ostatnie. Takie mydło. Mydło Mintus. Sięgam brzytwę do trzeciego przejścia. Tutaj długość krawędzi tnącej to jest 67 mm, stosunkowo długa krawędź tnąca. Ale brzytwa jest ostra. Ładnie, dokładnie ścina zarost. Brzytwa polskiej produkcji. Szkoda, że te wapienice przestali robić, bo faceci wracają do właśnie takiego klasycznego ostrza i myślę, że miałyby zbyt te brzytwy miałyby zbyt. Tym bardziej, że z tego co wiem, na zachodzie wapienica jest brzytwą popularną. Jest popularną brzytwą i trochę się o niej mówi. A w Polsce magazynowe zapasy właśnie wapienic już się kurczą. Już się kurczą. Jest dobrze. Pierwsze użycie po ponad pół wieku.
i pokazała, na co ją stać, jaka jest ostra. I mogłem się dzisiaj ogolić polską brzytwą, drugą po Wiśle, po Wapienicy Wisła. No i tyle. Mydełko zdało egzamin. Bardzo dobrze. Poślizg, jaki daje to mydło, wystarcza i zapewnia nawet po zgarnięciu. Możliwe są poprawki. Ok, tak to wygląda. Brzytwa Wapienica, polska produkcja. Już teraz to powoli stają się unikatami te brzytwy. Tymczasem ta ogoliła mnie perfekt. Pokazała też pazur. O tak. Sobotnie golenie zakończone. Na koniec woda użyczona przez Michała Klubman. To jest wanilia, ale nie ma w niej ani grama słodyczy, taka wytrawna wanilia. Super. Zobaczmy, żeby nie przesadzić. Wytrawna wanilia, pasująca klimatem do tego mydła. I dwudniowy zarost zniknął. Tymczasem do zobaczenia przy następnych odcinkach, jeśli zechcecie. Trzymajcie się.